Cześć, witam Was w Energii w kolejnym odcinku. To było grane oczywiście. Dzisiaj opowiem Wam o tytule, który ciężko mi w jakiś sposób go jednoznacznie ocenić, ponieważ tytuł jest bardzo słaby. W momencie, kiedy on wyszedł w 1997 roku, chodzi mi oczywiście o grę, jak już wiecie z tytułu, Outlaws, wydawnictwa LucasArts. Gra jest, tak jak mówię, w momencie, kiedy grę uruchomiłem w 1997 roku, pomyślałem, że what the. Po prostu grafika odrzuciła mnie strasznie. Myślałem, że mi oczy się stopią od patrzenia na tą grę. Początkowo bardzo niechętny tej grze, ponieważ Outlaws wykorzystuje silnik Jedi Engine, który był wykorzystany już wcześniej w Dark Forces. No i w Dark Forces już ten engine był przestarzały, natomiast w Outlaws to już on wydawał się w ogóle z zeszłego stulecia. Powiem Wam, że mam też taką lekkie zboczenie na gry, które dzieją się w czasie właśnie kowbojów, Indian i ogólnie Dzikiego Zachodu. Tak, oglądałem też Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie. Także wszystkie gry, które dzieją się w tym okresie, staram się kończyć. Oczywiście te gry teraz, te nowe klasyki typu Red Dead Redemption, Call of Juarez i starsze Red Dead Revolver, wszystkie te gry pokończyłem i powiem Wam, że naprawdę sprawiają mi masę radości, ale Outlaws był... skończyłem też grę Western Outlaw. Jeżeli jesteście zainteresowani co to za gra, zobaczcie na internecie screeny, gwarantuję, że oczy Wam będą krwawić. Natomiast Outlaws był jedną z pierwszych gier takich poważniejszych, nie liczę popierdółek na Commodore wcześniej, na PC-ta. I powiem szczerze, bardzo na tą grę czekałem. Zwłaszcza, że jest ona wydawnictwa LucasArts, co już wiem, że troszkę jest ciemno. Przyszedł mistrz drugiego planu, jak ktoś ujął. Troszkę jest ciemno, ponieważ już jest właściwie zmierzcha, ja to nagrywam przy lampce, ale mam nadzieję, że coś będzie widać. Także na grę czekałem szalenie niecierpliwie. No i w momencie, kiedy ona się pojawiła, gra na 2 płytkach, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Mamy jakieś takie barachła, instrukcje, no i oczywiście Outlaws. W momencie, kiedy uruchomiłem tą grę, powiem Wam, że było ciężko. Myślałem, że łeb mi eksploduje od tej barachlastej grafiki. Co ciekawe, miałem wtedy już kartę Woodu, czyli tak popularnego 3D Fixa, jak się wtedy mówiło. No i wyszedł do tej gry też patch na Woodu, który troszkę rozmazywał tekstury oraz dodawał przezroczystą wodę. Super, co? Przezroczysta woda, szaleństwo. Ale to nie pomogło tej grze. Masakrycznie badziewiasta grafika. Oczywiście strzelało się do sprite'ów. Gra była masakrycznie spóźniona i w momencie, kiedy już ją uruchomiłem na swoim komputerze, no to po prostu jakbym się cofnął po prostu parę lat wstecz. Ale postanowiłem zagrać w tą grę, mimo wszystko dać jej szansę, więc zacisnąłem zęby, także wszystkie plomby zlały się w jedną masę, zacisnąłem zwieracze i już tak na granicy wytrzymałości postanowiłem przejść tą grę i pokazać na prerii, że jestem tu prawdziwym kombojem, jak prawdziwy cowboy, komboj. W każdym razie, w momencie, kiedy zacząłem grać w tą grę, okazało się, że gra się w to dosyć fajnie. Pomyślałem, coś tu jest nie tak, ponieważ graficznie lipa, ale dlaczego, zaraz do tego dojdziemy, dlaczego grało się tak fajnie. I grało się naprawdę fajnie. Gra jest oldschoolową strzelaniną FPS. Jest to pierwsza gra, w której mamy możliwość strzelania ze snajperki, co ciekawe. Także gra jest klasycznym shooterem FPS. Parę ciekawych patentów LucasArts postanowił zaimplementować do gry. Między innymi w ciekawy sposób rozwiązano przeładowywanie. Teraz grając w Call of Duty klikamy klawisz R i postać przeładowuje cały magazynek i możemy siać z pepeszy na lewo i prawo. W Outlaws jest to inaczej rozwiązane, ponieważ wtedy nie było takich karabinów. Każdy nabój musi osobno wkładać do komory. Powiem Wam, że przeładowanie takiej na przykład strzelby, to trochę czasu zajmowało, ponieważ on każdy ten nabój tam wciskał. Na 6-strzałowiec, to każdy nabój też do bębenka musiał wkładać. Także to było całkiem fajne. Ponadto gra wykorzystuje też stare patenty, to znaczy postaci nie odnawia się zdrowie ani życie. To znaczy trzeba zbierać
trzeba zbierać apteczki. Apteczki, żeby podleczyć sobie zdrowie. No i oczywiście zbierać klucze. Teraz już też tego nie ma, ale kiedyś tam, żeby przejść do dalszego etapu, trzeba było znaleźć klucz, tak, brązowy, złoty czy tam jakiś, no i otwierały się nowe etapy. To było już też w Dumie się zbierało karty, no tutaj się zbierało klucze. Levele są masakrycznie duże i powiem wam, że można błądzić godzinami po jednym poziomie w poszukiwaniu jakiegoś zapyziałego klucza, który znajduje się gdzieś za jakąś skrzynką, o której nawet nam nie wpadnie do głowy, żeby tam zerknąć. No ale tak to wtedy wyglądało i przez to gra była oczywiście dłuższa. Ponadto gra oferuje fantastyczne przerywniki filmowe, stylizowane na takie rysowane, komiksowe filmy. Pamiętam, że strasznie się tym jarałem i właściwie tą grę potem to już włączałem tylko kod na przeskakiwanie poziomów, żeby tylko te filmy sobie obejrzeć, bo były one wtedy naprawdę fantastyczne. Dzisiaj już może troszkę tak nie wyglądają fajnie jak wtedy, ale wtedy no to jarałem się tym nieziemsko. W każdym razie, no dlaczego grało się dobrze w tą grę? Za sprawą muzyki, kochani. Rzecz, którą zazwyczaj w grach pomijam, to muzyka. Nie przykładam do niej większej wagi. Aczkolwiek jeżeli zapytalibyście się mnie, czy wymieniłbym gry, powiedzmy 3 gry, w których podobała mi się muzyka, Outlaws by był na pewno w tej trójce, może nawet w dwójce gier, których muzyka naprawdę jest dobra. Jest to typowa muzyka westernowa, typowa muzyka ze spaghetti westernów, to znaczy jakieś brzdąkania na bandziolajce, jakieś takie motywy flamenko, hiszpańskie, tego typu rzeczy. Mało tego, LucasArts wiedział, że gościu, który zrobił muzykę, niejaki Bajakin, chyba tak to się czyta, zrobił swoją robotę nadzwyczaj wzorowo. I co jest kuriozalne w grach komputerowych, na tyle okładki jest cała tracklista tej muzyki, ponieważ ta muzyka była tak dobra, że po prostu postanowiono umieścić tą informację, tak jak na zwykłych płytach CD. Muzyka jest nagrana w formacie audio oczywiście, kiedyś się korzystało tylko z takiego formatu, a nie tak jak teraz tam z flaków, czy z MP3, czy z czegokolwiek. I muzyka wrzuca taki klimat naprawdę nieziemski, że chce się w to grać i sprawia to masę radości, przechodzenie, nucenie pod nosem tych motywów. Naprawdę muzyka z Outlaws jest jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych ever, jakie powstało. Oczywiście, jeżeli lubicie takie klimaty, jeżeli nie lubicie kombojów i Indianinów, no to wtedy no to wiadomo, że to się może nie podobać, ale muzyka jest naprawdę rewelacyjna. Co dalej? Gra ma 3 poziomy trudności. Na tym najłatwiejszym można śmigać sobie bez uszczerbku, natomiast najtrudniejszy poziom trudności, wierzcie mi, że jest najtrudniejszy. Jest to naprawdę mega trudny poziom trudności. 2 strzały na klatę i gryziemy ziemię, także trzeba zmienić troszkę sposób podejścia do rozgrywki, trzeba bardziej się chować po kątach. Postać ma ileś tam tych broni, one nie są jakoś wymyślne. Całkiem takie te bronie są, można powiedzieć, standardowe, nie? Jest dynamit odpalany oczywiście od cygara, jest jakiś nożyk, którym można od razu zabić jakiegoś wroga. Autorzy ponadto postanowili zamieścić typowe lokacje dla westernów, także odwiedzimy i kopalnie, i oczywiście jakieś pueblo, i jakieś tam góry z Indianinami. Wszystkie te elementy, które spotykamy, są w standardowym pakiecie przy oglądaniu westernów, czy tam graniu w gry właśnie dziejące się w tamtych czasach. Co dalej? Dzisiaj Outlaws jest łatwo można spotkać na Allegro, można kupić za grosze. Problemem jest oczywiście troszkę odpalenie tej gry, troszkę się nad tym namęczyłem. Mało tego, udało mi się nawet odpalić z emulacją tego wspaniałego 3D-FX-a, czyli Voodoo. I dzięki temu miałem przezroczystą wodę i byłem po prostu mega zadowolony, że udało mi się to osiągnąć. Niemniej Outlaws to gra, którą ciężko komukolwiek polecić tak naprawdę. Niby fajna muzyka, ale gameplay i grafika po prostu odrzuca. Wydaje mi się, że lepiej trochę z grafiką jest niż Dark Forces, ale nie jest ten engine w ogóle przystosowany, poprawiony właściwie. Wrzucili po prostu nowe levele do tego engine'u, który już mieli i są zadowoleni. Rewelacyjne przerywniki filmowe, które można oglądać parokrotnie, szkoda, że są one takie króciutkie, ale fajnie zrealizowane. No i oczywiście, jeszcze raz podkreślam, ta muzyka, która po prostu powoduje, że uszy zalewają się kakofonią rewelacyjnych dźwięków.
Przed grą, jeżeli zdecydujecie się zagrać na tą grę, bo mam nadzieję, że któryś z Was się zdecyduje na pyknięcie w Outlaws, proponuję obejrzeć filmy, które doskonale wprowadzą Was w klimat tej gry. Filmy, które chciałbym polecić, to Spaghetti Westerny Sergio Leone z muzyką Ennio Morricone. Jest taka trylogia, w których gra Clint Eastwood jako Stranger. Jest to za kilka dolarów więcej, garść dynamitu i dobry, zły i brzydki. To jest właśnie typowy taki film, który odnosi się jakby do tej gry i wprowadza taki klimat właściwie tego dzikiego zachodu. Tak jak mówiłem, gra nie dla wszystkich, tylko dla fanatyków Dzikiego Zachodu. Ci, którzy Bolka i Lolka na Dzikim Zachodzie mają w małym paluszku i znają wszystkie teksty, które tam padły, możecie śmiało sięgać po Outlaws. Reszta proponowałbym bardziej dla Was ściągnąć sobie z internetu soundtrack do tej gry i posłuchać sobie chociaż tego soundtracku. Nie każdemu to przypadnie do gustu, ale jeżeli złapiecie bakcyla na to, no to wtedy polecam zagrać z tą muzyką. Przy tak badziewiastej grafice, z tak rewelacyjną muzyką są dosyć ciekawe doznania estetyczne, także polecam jak najbardziej dla fanów Gwiezdnych Wojen i spaghetti westernów. To tyle odnośnie Outlaws ze stajni LucasArts. Gra nie zdobyła jakiejś super popularności, aczkolwiek nadal jest dużo fanów tej gry. Powstawały jakieś nowe levele, właściwie te levele chyba nawet jeszcze powstają do tej pory, bo Jedi Engine okazał się bardzo prostym edytorem poziomów, gdzie można było stworzyć własną wymarzoną mapę i na przykład strzelać sobie w własnym podwórku do swoich kolegów. Ale to tego nie powiedziałem. Ok, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do kolejnego odcinka. To było grane. Nie wiem, co będzie w następnym odcinku. Rozważam. Chciałbym jakiś naprawdę kultowy tytuł teraz przedstawić i mam nadzieję, że mi się to uda. Przygotowuję już właśnie gameplay. Sam gameplay możecie zobaczyć oczywiście na screenach, znaczy na filmikach wraz z filmami. A po muzykę zapraszam Was po skończeniu mojego ględzenia. Króciutkie intro z Outlaw z rewelacyjną muzyką, nie wiem jak się nazywa, bajakina, coś tam. To tyle, pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się do następnego, pozdrawiam, cześć.